Cześć, witajcie kochane skorpiony słoneczne i ascendentalne. Ja jestem Luiza Astroliza i zapraszam Was na odczyt na wrzesień 2024 roku. A jaki jest motyw przewodni Waszego września? Chwila napięcia. Przede wszystkim będzie to miesiąc głębokich zmian wewnętrznych i transformacji, również związanej z finansami. I już Wam mówię, o co chodzi. Te zmiany wewnętrzne zaczną się już pod koniec sierpnia tak naprawdę, ponieważ 29 sierpnia Wenus wchodzi do wagi, czyli Waszego 12 domu. Bardzo dobry tranzyt, bardzo dobry, ponieważ to jest harmonia i takie piękno w sferze duchowej. To jest taka pomocna dłoń, niewidzialna pomocna dłoń, możliwość uzdrowienia ukrytych emocji, ukrytych traum, przepracowanie ich. Też jeśli uczęszczacie na psychoterapię lub jeśli korzystacie z różnego rodzaju takich pomocy psychosomatycznych, to jest bardzo wspierający tranzyt. Łatwiej Wam będzie przez to przejść. Korzystajcie z tego, ponieważ ta Wenus w wadze, ona się bardzo dobrze tam czuje i na pewno będzie Was mocno wspierać. Również jeśli będziecie mieć o wiele więcej snów, polecałabym sobie zapisywać, co Wam się śni. Mogą one być piękne. Mogło też dotyczyć tego, nad czym pracujecie w sferze duchowej, w sferze podświadomości. To jest bardzo, bardzo dobry dla Was tranzyt. Następnie mamy Plutona 1 września wchodzącego do Koziorożca. On już jest w retrogradacji, a teraz, tak jak od stycznia, on jest już w Wodniku, a przez poprzednie 15 lat był w Koziorożcu. Teraz on wchodzi znów do Koziorożca na 2,5 miesiąca i to jest u Was dom trzeci. Więc co to oznacza? Jeśli przez te ostatnie 15 lat mieliście trudności związane z komunikacją, z nauką, w relacjach z osobami w Waszym bliskim otoczeniu, nie chodzi mi tutaj o domowników, bardziej rodzeństwo, sąsiadów, kuzynów, i pracowaliście nad tym tak naprawdę przez te ostatnie 15 lat, to teraz jest moment retrospekcji, zastanowienia się, ok, czy jest jeszcze coś, co muszę domknąć w tym temacie, jest jeszcze coś, nad czym muszę popracować, co muszę zmienić. To jest ten moment, żeby się nad tym zastanowić. Lub jeśli pracowaliście nad jakimiś badaniami, tak detektywistycznie podchodziliście może do sprawdzenia, poszukiwania informacji, to teraz jest ten moment zamknięcia. Teraz jest ten moment takiej kulminacji, zamknięcia tego tematu, sprawdzenia, czego się nauczyłam i myślę, że to będzie taka piękna klabra. Muszę przyznać, ja osobiście mam Plutona w 3 domu i teraz przychodzi mi do głowy, co tam się może dziać, jak się go ma w 3 domu. Mogło to być też różnego rodzaju lęki, z którymi się mierzycie, na przykład przed prowadzeniem samochodu, albo na przykład przed takimi, ja nie wiem jak to ująć, small talkami, bo to jest komunikacja, która w tym 3 domu, ten Pluton, on potrzebuje głębokich, transformujących rozmów, a nie small talków. Więc dobrze jest się zastanowić, czy są jakieś lęki związane z tym obszarem 3 domu, nad którymi chcecie jeszcze popracować, albo które już przeszliście, jakby macie już je za sobą. No to myślę, że dacie radę, na pewno. Na pewno tutaj warto się po prostu przyjrzeć temu, co się działo przez 15 lat do stycznia tego roku. Ok, co się zamknęło w tym cyklu i teraz jest moment retrospekcji. Następnie mamy 2 września Nów w Pannie. U Was on wypada w domu 11, czyli dużych grup społecznych, również przyjaciół. Nowe początki w sferze towarzyskiej. Jeśli chcecie nawiązywać nowe kontakty społeczne, to po tym nowiu. Zdecydowanie. Jeśli chcecie założyć kanał na YouTubie, po tym nowiu jak najbardziej.
Jeśli chcecie, tylko pamiętajcie, to jest panna, więc to najlepiej są takie filmiki, które pomagają komuś, które tłumaczą, jak coś zrobić, które kogoś uczą. Jeśli chcecie zaistnieć w social mediach, to też po tym nowiu. To jest bardzo, bardzo dobry moment na to. 4 września mamy Marsa wchodzącego do Raka, Wasz 9. dom, czyli kop od losu, motywacja w zakresie edukacji wyższej, podróży, rozwoju duchowego, filozofii życiowej. Tutaj przede wszystkim powiem tak, jeśli planujecie jakieś dalekie podróże samolotem, to bym 2 razy sprawdziła wcześniej, czy wszystko macie ogarnięte przed wyjazdem, zdecydowanie, ponieważ ten Mars, on jednak daje różne wyzwania w życiu, no ale nie zapominajmy, że Mars w astrologii tradycyjnej jest waszym władcą, więc to nie jest, to jest planeta maleficzna w astrologii tradycyjnej, ale no, trzeba sobie radzić z każdą planetą. To są energie po prostu, które się w jakiś sposób manifestują w naszym życiu. Więc tak, sprawdzić, czy wszystko mam ogarnięte związane z podróżami. Jeśli będą jakieś konflikty związane z filozofią życiową, z duchowością, to w nie nie wchodzić, nie dawać się striggerować w żaden sposób. Wykorzystać tę energię, wykorzystać tego Marsa do tego, żeby zwiedzić więcej, poznać więcej, poszerzyć swoje horyzonty, żeby może wyjść ze swojej takiej skorupy wiedzy i skorupy przekonań. No to myślę, że może być dobry tranzyt. Następnie mamy 9 września przejście Merkurego do Panny, czyli już mieliśmy nów w Pannie 2 września, a teraz mamy 9 września władcę Panny wchodzącego właśnie do domu Panny. Ok, do domu 11. Słuchajcie, jak Wy to dobrze rozegracie, Skorpiony, to jest świetny moment, żeby zacząć właśnie coś w internecie dla Was. Albo w takich grupach społecznych, ale dużych. To nie są małe grupki Waszych przyjaciół, 2 koleżanki albo 3 kolegów lub mieszane. To są duże grupy społeczne, więc jeśli chcecie wyjść z tym, co chcecie zakomunikować światu, czym chcecie się podzielić, czy chcecie może w jakiś sposób wspomóc niektóre grupy społeczne, to jak ten Merkury wejdzie do Panny, super. Ja Wam mówię, Merkury, on wspiera komunikację, on wspiera analityczne myślenie, więc przeanalizujcie, przemyślcie. Ja wiem, że Skorpiony to są strategowie, to są wyśmienici strategowie, więc jak Wy to przemyślicie, co chcecie, czym chcecie się dzielić, z kim, słuchajcie, powodzenia, powiem Wam tak, powodzenia i podlinkujcie mi później Wasz kanał albo czym się dzielicie ze światem. Myślę, że jak już sobie zasiejecie tą intencję podczas tego nowiu, to później pracujcie nad tym. To też jest ważne, żeby nad tym pracować. No i wiadomo, że zgodnie z archetypem panny, najlepiej jakby to służyło komuś, jakby to służyło innym w ich rozwoju, w ich życiu, w jakiś sposób ułatwiało im życie. Co jeszcze nas czeka? Tutaj mamy 15 września Wenus w Wadze w Trygonie do Jowisza w Bliźniętach. No, dobry tranzyt, jeśli chodzi o Wasze relacje intymne, zdecydowanie. I też możliwość zwiększenia zasobów finansowych. Tutaj szczególnie jeśli chodzi o zasoby wspólne, czyli razem z partnerem, z partnerką. I słuchajcie, ta Wenus w Wadze w 12 domu. Dobrze jest w połowie tego miesiąca słuchać swojej intuicji, po prostu. Może do Was też przyjdzie, w jaki sposób możecie zwiększyć te finanse. Ufać sobie. Skorpiony też dużo czują, więc myślę, że możecie sobie zaufać w tej kwestii. Ale uwaga, 17 września mamy zaćmienie Księżyca w Rybach, to jest Wasz dom 5. Dom 5 to są relacje romantyczne, to jest dom dzieci, to jest dom przedsiębiorstwa również. Nie podejmowałabym żadnych pochopnych decyzji, jeśli chodzi o otwieranie firmy, przedsiębiorstwa. Zdecydowanie nie. To jest czas na zastanowienie się, na przyjrzenie się, przemyślenie temu, czy te randki, na które chodzę, mi służą, czy ludzie, z którymi się spotykam, mi służą, czy projekty kreatywne, w których biorę udział, lub te, które w jakiś sposób uważam za moje pasje, czy dalej takie są, czy dalej to jest moja pasja, czy jest to przyzwyczajenie.
no, nie działać w zaćmienie księżyca, przemyśleć swoje działania, zastanowić się. Mogło tu być pewnego rodzaju zakończenia, ale mogą być też nowe początki, jeśli chodzi właśnie o Wasze takie hobby artystyczne, Wasze pasje artystyczne, również romanse, ale tutaj na romanse bym uważała, to nie jest najlepszy dzień na randkę, powiedziałabym tak, ten 17 września. Następnie 22 września mamy wejście Słońca do Wagi, to jest Wasz dom 12, o którym już mówiłam na samym początku, ponieważ będziecie tam mieć wcześniej Wenus, czyli ja, moje ego, moja witalność, skupienie na introspekcji, czas na pracę wewnętrzną, na uzdrawianie siebie. Wrzesień dla Was, Skorpiony, to jest świetny miesiąc na pracę nad sobą, na uzdrawianie siebie i również pomaganie innym, dużym grupom społecznym właśnie w tym. Myślę, że dobrze tutaj, ja wiem, że Wasza intuicja Wam dobrze podpowie, co możecie zrobić. Tego samego dnia, 22 września, Wenus wchodzi do Skorpiona, czyli do Was. Fajnie, najlepszy tranzyt. Wenus w Waszym pierwszym domu, przede wszystkim wzrost atrakcyjności, intensywność w relacjach, taka odnowa osobista, takie, wiecie, nagle możecie z dnia na dzień poczuć, że macie ten błysk w oku i będziecie naprawdę przyciągać, bo ta Wenus w Skorpionie to jest taki magnetyzm, to jest taka femme fatale, więc możecie przyciągać po prostu do siebie ludzi. Uwaga, bo może być ich za dużo. Także Skorpiony, tutaj pamiętajcie, żeby zawsze przyciągać tylko tych, na których Wam zależy, których chcecie przyciągnąć. Ale tak, to jest bardzo dobry tranzyt, wykorzystujcie go do tego, żeby po prostu czuć się świetnie sami ze sobą. I jeśli planujecie jakieś zabiegi upiększające, jakieś kwestie związane z wyglądem, właśnie jakieś przemiany, metamorfozy i też zmiany może wizerunku ogólnie, to jak chcecie być postrzegani przez świat, to po tym 22 września myślę, że to jest dobry moment na to. Mamy jeszcze na wrzesień, 26 września mamy przejście Merkurego do Wagi, czyli Wasz dom podświadomości, też ukrytych wrogów, ale no już mówiłam o tym domu, więc myślę, że tak po prostu podsumowując ten dom 12 z jego tranzytami, to będzie miesiąc dla Was pracy z podświadomością. Przejście przez Wasze jakieś bolączki, traumy, wspomnienia, sabotaż, który sobie sami tworzycie, samosabotaż. Warto nad tym popracować. Jest to bardzo sprzyjający na to miesiąc. No i jak będziecie mieć tu Wenus w Skorpionie, myślę, że warto wykorzystać później już to odrodzenie tak naprawdę. Więc co jeszcze Was czeka? 30 mamy koniunkcję Słońca z Merkurem w Wadze, czyli koniunkcja Słońca z Merkurem. One się spotykają, podają sobie ręce, mówią fajnie, współpracujmy razem. Ja, moja witalność, Słońce, Merkury to jak myślę, jak się komunikuje. Nowe pomysły, jeśli chodzi o nasz rozwój duchowy, jasność, zrozumienie ukrytych spraw, takie naświetlenie tego, co mogło w jakiś sposób nas sabotować, nas powstrzymywać przed naszym rozwojem, jakie mieliśmy blokady tak naprawdę i teraz możemy je zobaczyć wreszcie. No i możemy w końcu te blokady odblokować, możemy je zniszczyć i się rozwijać. Ciekawy miesiąc dla Was, bardzo taki introspekcyjny, pracowanie z intuicją, zmiany wewnętrzne. Skorpiony, powodzenia, do zobaczenia.